Cześć! Zapraszam do obejrzenia instrukcji Władcy Doliny, gdzie krok po kroku będę przeprowadzać Was przez najważniejsze zasady gry. Zachęcam do wnikliwego przeczytania instrukcji, która znajduje się na stronie www.zielonegry.pl. Oto znacznik wilgotności gleby. Znaczniki kładziemy na kolejnych wysokościach na wartości 0. Żetony numerów działek, które układamy na planszy według poszczególnych numerów oraz kolorów. Karta wydarzenia, karta powodzi, karta scenariusza. Oto wszystkie karty typów produkcji. Karta typów produkcji las, sad, hodowla, hodowla intensywna, zboża, zboża intensywne, stawy intensywne, stawy. Oto znaczniki typów produkcji. Znacznik typu produkcji zboża intensywne, zboża, stawy intensywne, stawy, sad, hodowla intensywna, hodowla, las. Pieniądze, które nazywają się złocisze. Oto znaczniki poziomu wałów, to żetony systemu rozprowadzania wody, to znaczniki poziomu wody w rzece, to znaczniki opadów, to znaczniki uszkodzeń, to znacznik bioróżnorodności. Plansze rolnika mają różne kolory: pomarańczowy, biały, żółty i czarny. Na planszy rolnika kładziemy znaczniki gospodarstwa. Kolor znaczników dostosowujemy do koloru rolnika. Znacznik zysków. Każdy rolnik powinien otrzymać kartę rolnika oraz mieć dostęp do instrukcji dla rolnika. Szyld samorządu posiada dwie strony. Od strony podatków i cen działek znajdujemy dwa znaczniki, którymi możemy poruszać, oraz instrukcję samorządu lokalnego. Gracz, który został samorządem, powinien mieć dostęp do instrukcji dla samorządu. Plansza banku, karta kredytu, którą otrzymuje bank, znaczniki kredytu, które otrzymuje bank. Bank powinien mieć dostęp do instrukcji dla banku oraz karty banku. Ustaw wszystkie elementy zgodnie z warunkami początkowymi dostarczonymi zestawem gry. Ustawiamy 4 wały na miejscu wały. W systemie rozprowadzania wody nie ustawiamy nic. 4 lasy ustawione na najwyższym poziomie wzniesienia. Lasy ustawiamy obojętnie na którym numerze, najważniejsze, żeby były na najwyższym wzniesieniu. Każdy rolnik powinien otrzymać 20 złociszy na rozpoczęcie działalności, bank 100 złociszy. Bioróżnorodność w warunkach początkowych ustawiamy na torze bioróżnorodności przy wartości 40. Ma to związek z tym, że na planszy znajdują się 4 lasy, a każdy las ma wartość 10 do bioróżnorodności. W materiałach prowadzącego znajdziecie podstawowy scenariusz do gry. Polecamy go graczom początkującym. Bardziej zaawansowanych graczy zachęcamy do tworzenia własnych, alternatywnych scenariuszy. Prowadzący tworzy 2 osobne stosy dla rundy 1-4, rundy 5-6. Karty w stosach mogą być potasowane. Prowadzący ogłasza nowy numer rundy. Runda pierwsza. Następuje niszczenie wałów i systemu rozprowadzania wody. Podczas niszczenia wałów zdejmujemy jeden poziom wału i odstawiamy go na bok. Podobnie robimy z systemem rozprowadzania wody. W tym wypadku jednak nie ma tu żadnego, dlatego go nie ściągamy. Prowadzący wyciąga kartę wydarzeń i odczytuje ją na głos. Cisza i spokój. Życie w dolinie toczy się swoim rytmem. Nic się nie dzieje, po czym odkłada ją na swoje miejsce. Następnie
prowadzący prosi gracza, który wcielił się w rolę samorządu lokalnego, o ustalanie cen działek oraz podatków. Na ten moment przyjmiemy, że samorząd ustalił ceny działek na poziomie 4 złociszy oraz podatki na poziomie średnim. Faza akcji. Kiedy rolnik chce zakupić działkę, wskazuje numer działki samorządowi lokalnemu, po czym oddaje wyliczoną ilość pieniędzy do kasy samorządu. Następnie zabiera znacznik numeru działki i kładzie na swojej planszy, a znacznik gospodarstwa ląduje na wskazanym polu. Natomiast kiedy rolnik chce zakupić działkę, na której znajduje się las, daje samorządowi określoną ilość pieniędzy, w zamian otrzymuje kartę lasu, którą kładzie na swojej planszy gracza. Natomiast znacznik gospodarstwa ląduje na określonym polu i w niego wkładamy znacznik lasu. Zakup typów produkcji. Rolnik może rozpocząć działalność na swojej działce poprzez zakup typu produkcji. Cennik typu produkcji znajduje się na karcie rolnika oraz karcie prowadzącego. Żeby zakupić typ produkcji, należy zapłacić prowadzącemu określoną kwotę oraz położyć kartę produkcji na planszy rolnika oraz włożyć znacznik produkcji w znacznik gospodarstwa. Zmiana typu produkcji. Aby zmienić typ produkcji, należy sprzedać prowadzącemu swoją działalność za połowę ceny, a następnie można wybrać nowy typ produkcji na swoją pustą działkę. W fazie akcji każdy z rolników może dokonać zakupu działek i typów produkcji. W fazie akcji rolnik może kupić tyle działek i tyle typów produkcji, na ile starczy mu pieniędzy i na ile zdecyduje, że jest mu potrzebne. Samorząd może podjąć decyzję o inwestycji w wały i systemu rozprowadzania wody. Ceny znajdują się na szyldzie samorządu. Każdy poziom wałów ma inną cenę. Poziom pierwszy to 8 złociszy. W przypadku, kiedy z poprzedniej rundy zostały nam wały na poziomie trzecim, a chcemy zakupić poziom czwarty, płacimy do prowadzącego 16 złociszy. W przypadku, kiedy chcielibyśmy kupić 5 poziomów wałów na raz, musimy zapłacić 67 złociszy. Każdy system rozprowadzania wody kosztuje 12 złociszy, więc jeżeli chcemy kupić 2 systemy rozprowadzania wody, zapłacimy 24 złociszy. Zaciągnięcie kredytów. Rolnik, chcąc zabrać kredyt, negocjuje jego warunki z graczem, który prowadzi bank. Są dostępne 3 opcje kredytów. Odsetki równe 0, 1 lub 2. Bank może odmówić rolnikowi kredytu na poziomie 0 według własnego uznania i zasugerować kredyt na poziomie odsetek 1. Bank kładzie odpowiedni żeton na ilości rund, przez które kredyt powinien zostać spłacony. W tym przypadku 4. Bank przekazuje graczowi kartę kredytu oraz 10 złociszy. Odkrycie wartości liczbowych scenariusza. Prowadzący bierze kartę scenariusza ze stosu. W tym wypadku wartość opadów wynosi 5, a poziom wody 3. Zgodnie z tym ustawiamy 5 znaczników opadów oraz 3 poziomy wody w rzece. Następnie ustalamy wilgotność gleby. Liczba opadów wpływa na wilgotność. W związku z tym, jeżeli opady wynosiły 5, ustawiamy znacznik wilgotności, rozpoczynając od najniższego poziomu na wartości 5. W kolejnych poziomach o wartość niższą o 1, więc poziom średni równa się 4, a poziom wysoki 3. Decyzja o użyciu systemu rozprowadzania wody. Samorząd może decydować o użyciu systemu rozprowadzania wody. W tym wypadku woda nie przekracza wysokości wałów, a samorząd zakupił w fazie akcji 2 systemy rozprowadzania wody i decyduje o użyciu 2. Może też zdecydować o wykorzystaniu tylko jednego lub żadnego z nich. Obliczanie wilgotności na poziomie wzniesień. Zostały użyte 2 systemy rozprowadzania wody, które również wpływają na wilgotność gleby. W związku z tym zwiększamy wilgotność na najniższym poziomie o 2, na średnim o 1, a na wysoki poziom woda już nie dociera, więc nie zwiększamy. Aktualizacja bioróżnorodności, sprawdzanie występowania typów produkcji. Każdy rolnik poprzez swoją działalność ma wpływ na bioróżnorodność.
Aby ją obliczyć, rolnicy sumują swoje wyniki i podają je prowadzącemu. Prowadzący dodaje do tego wyniku dodatkowe wartości. Za każdy las, który nie należy do żadnego gracza, plus 10 oraz za użyte systemy rozprowadzania wody, plus 2 za każdy. Jeżeli wynik naszej bioróżnorodności to 30, przesuwamy znacznik bioróżnorodności na planszy. Losowanie strat bioróżnorodności. Jeżeli wynik bioróżnorodności spadł poniżej 37, następuje inwazja szkodników. Ilość działek dotkniętych inwazją sprawdzamy na torze bioróżnorodności. Tak więc dla wyniku bioróżnorodności 30, 3 działki zostaną dotknięte inwazją. Prowadzący losuje 3 żetony z numerami działek. Jeżeli wylosowana działka należy do rolnika, powinien on odwrócić kartę typu produkcji na swojej działce. Działka w tej rundzie przynosi straty, których wartość znajduje się na rewersie. Jeżeli wylosowana działka nie należy do żadnego z rolników, nic się nie dzieje. Obliczanie zysków i strat. Aby obliczyć swoje zyski lub straty, należy ustalić, na jakiej wysokości znajduje się dana działka. W tym przypadku działka numer 29 znajduje się na najniższym poziomie i możemy to poznać po kolorze. Następnie należy odczytać wartość wilgotności gleby na tej wysokości, a potem na karcie typu produkcji sprawdzić wartość zysku dla danej wilgotności. W przypadku karty typu produkcji zboża, która została dotknięta inwazją szkodników, straty wynoszą minus 4 złocisze. Po obliczaniu zysków przesuń znacznik zysków na planszę rolnika. Prowadzący powinien wypłacić pieniądze zgodnie z zaznaczoną liczbą. Płacenie podatków. Wskaźnik zysków pokazuje próg podatkowy zgodny z daną rundą. Samorząd wskazuje na swoim szyldzie wartość podatków dla danego progu. Rolnik płaci samorządowi odpowiednią kwotę. Co rundę, w fazie rozpoczęcia, każdy gracz, który wziął kredyt, musi spłacić bankowi wcześniej ustaloną kwotę odsetek. Bank przesuwa żetony kredytów na planszy, oznaczając tym samym spłatę odsetek. Spłata kredytów. W fazie akcji bank sprawdza, czy nadszedł u rolnika czas spłaty kredytu. Jeśli tak, rolnik musi zapłacić bankowi wcześniej pożyczoną kwotę. W naszym przykładzie było to 10 złociszy. Gdy kredyt zostaje spłacony, bank odstawia kartę i żeton kredytu rolnika. Pokażemy teraz przebieg przykładowego scenariusza, w którym powódź zalała działki rolników. Będąc już w fazie wyników, kiedy prowadzący wylosował kartę scenariusza i jest to 5,5, zmieniają się wartości wilgotności gleby. W tym przypadku na najniższym poziomie wyniesie ona 5, średnim 4, wysokim 3. W tym przykładzie wały mają wysokość 2, a na polu planszy znajdują się 2 systemy rozprowadzania wody. 3 znaczniki poziomu wody w rzece są ponad wałami. Oznacza to powódź. Prowadzący przenosi 3 znaczniki na pola powodzi. Nadszedł moment, w którym samorząd decyduje o użyciu systemu rozprowadzania wody. W tym przykładzie wykorzystuje tylko jeden z nich. Prowadzący liczy ilość żetonów systemu rozprowadzania wody wykorzystanych przez samorząd. W tym wypadku jest to 1. I przesuwa znacznik wilgotności gleby o pole wyżej na najniższym poziomie. Na średnim i wysokim poziomie nie robi nic, gdyż dodana wartość jest za niska, aby mogły tam zajść zmiany. Następnie prowadzący liczy ilość wskaźników wody w rzece znajdujących się na torze powodzi. W związku z użyciem jednego systemu rozprowadzania wody i posiadania 2 wałów, czyli użycia 3 akcji zabezpieczających, powódź uzyskuje wartość 2 poziomów. Dlatego dodatkowo prowadzący musi przesunąć znacznik wilgotności gleby o 2 na najniższym poziomie, o 1 na średnim poziomie i o 0 na wysokim. Ustalenie strat powodziowych. Przez to, że powódź wyniosła 2 poziomy wody, prowadzący pobiera 2 karty powodzi. W tym wypadku pierwsza z nich to uszkodzenie typu produkcji na niskim poziomie. Każde gospodarstwo kładzie znacznik uszkodzenia na jednym wybranym typie produkcji na niskim poziomie. W przypadku braku działki nic się nie dzieje.
Działka ze znacznikiem uszkodzenia nie generuje zysków ani strat. Aby pozbyć się znacznika uszkodzenia, należy zapłacić prowadzącemu 5 złociszy. Druga wylosowana karta to zalewa Ci dom. Każde gospodarstwo ponosi stratę finansową w wysokości 10 złociszy. Obliczanie zysków i strat. Każdy rolnik sprawdza teraz swoje wyniki. Pola objęte powodzią nie generują ani strat, ani zysków. W przypadku tego rolnika pozostałe typy produkcji przynoszą mu wynik ujemny, gdyż wilgotność gleby jest zbyt wysoka, by wybrany przez niego typ produkcji działał sprawnie. W tym wypadku rolnik jest na minusie minus 2 złocisze, które musi oddać do kasy prowadzącego. Usuwanie uszkodzeń związanych z powodzią. Aby usunąć uszkodzenia, rolnik może zapłacić prowadzącemu 5 złociszy, ale tylko w fazie akcji. Gra może zakończyć się po 5, 6, 7 i 8 rundach. My najbardziej polecamy rozegrać 8-rundową rozgrywkę. W tym wypadku przyjęliśmy, że gra zakończyła się po 7 rundach. Przyszedł moment podliczenia wszystkich wyników przez prowadzącego. Obliczanie wyników rolnika najlepiej zacząć od sprawdzania jego pobranych kredytów. Jeśli ma niespłacone kredyty, spłaca je teraz. Następnie podlicza się wartość posiadanych przez niego typów produkcji, zgodnie z cennikiem zakupu tych produkcji. Do tego dodaje się sumę pozostałej gotówki i oto wychodzi wynik rolnika. Prowadzący, mając wynik rolnika, sprawdza wartość jego zysku w tabeli, po czym kładzie znacznik w odpowiednim miejscu na planszy wyników. W przypadku naszego przykładowego rolnika jego zysk był niski. Obliczanie wyniku banku. Na rozpoczęcie działalności bank otrzymał 100 złociszy w warunkach początkowych. Bank, który ma spłacone wszystkie kredyty, oddaje ze swojej gotówki wskazaną przez prowadzącego wartość. Jest to 100 złociszy. Reszta gotówki wyznacza jego wynik. Prowadzący ustawia wartość jego zysku w tabeli wyników. Wynik doliny to inaczej wynik samorządu, banku i wynik wszystkich rolników. Samorząd sprawdza ilość zakupionych wałów. Za każdy poziom dostaje on tyle złociszy, ile musiał za nie zapłacić. Tak samo jest w przypadku z posiadanymi i użytymi systemami rozprowadzania wody. Suma z wałów, SRW i pozostałej gotówki daje wynik samorządu. Do wyniku samorządu dodajemy wynik wszystkich rolników i wynik banku. Suma daje nam wynik doliny. W tym wypadku wynik jest średni. Aby ustalić wynik bioróżnorodności, prowadzący sprawdza i wskaźnik znajdujący się na planszy tabeli wyników. To już koniec instrukcji. Mam nadzieję, że dzięki niej lepiej zrozumieliście zasady gry Władcy Doliny. Gra Władcy Doliny jest realizowana w projekcie Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. Zapraszamy Was na stronę www.zielonegry.pl, gdzie możecie się dowiedzieć więcej o grach realizowanych w projekcie.